Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka F-Stone, Lider, Wize, Elocity, Platinet, Clicklist.pl. Audi Q4 e-tron. Mamy tutaj 204 konie, mamy tutaj to większą baterię, 82 kWh brutto, ale co dzisiaj najważniejsze, to mamy dzisiaj bardzo ciekawego gościa i bardzo ciekawą historię. Także tutaj króciutkie 360, przy okazji odsyłam do linków w opisie, bo tam były wszystkie pomiary. A jak dzisiaj się spisze, jakie zrzucia dowieziemy, jak to będzie wszystko wyglądało, no to już zapraszam na odcinek. I na początek, jak zawsze, wielkie podziękowanie dla partnerów odcinka. Dzisiaj popatrzcie, mamy tutaj pełen asortyment z Wize, bo mamy tutaj Wize Aquatec, mamy tutaj Wize Multiset i mamy Wize Synergy oraz podziękowania jak zawsze dla Clicklist, czyli broker leasingu i dla firmy Platinet, czyli szeroko rozumiana elektronika. A dla Was, drodzy widzowie, jak zawsze garstka kodów rabatowych w opisie, także zapraszam tam serdecznie oraz zapraszam do kontaktu ze mną. Jeśli ktoś chciałby przyjechać jakimś samochodem elektrycznym, to mam trochę kodów rabatowych do różnych wypożyczalni, także jak zawsze zapraszam na Zakopane Test, zapraszam do kontaktu i przywitanie z Patrykiem. Patryku, zapraszam na plan. Jak ktoś dobrze oglądał, to już 3 lata temu się spotkaliśmy na teście Mazdy MX-30. Naciskamy start. Tu jeszcze pokazuję, jaki mamy zasięg. To jest oryginalna wbudowana nawigacja. I teraz, Patryku, gdzie on pokazywał te procenty? Bo gdzieś tu pokazywał. A, tu trzeba kliknąć. I pokazuje nam, że do celu dowieziemy 31%. Ale standardowo zrobimy jeszcze próbę, jak samochód wytyczy trasę do Dubrownika. Na początku pokazał minus 387%, ale za chwilę powinien wymyślić, gdzie mamy się podładować. Przeliczył jeszcze raz, ale widzę, że jest mniej więcej to samo. Na końcu Ionity 19 minut. No i dojeżdżamy do Dubrownika. Jak to Patryk mówi, można to zrobić lepiej, ale ważne, że samochód mniej więcej coś tam pokazuje. No to można gdzieś się tego złapać. Oczywiście ja bym ładował się do mniejszych poziomów, krócej, a może troszkę częściej. A co najważniejsze, jeśli ustawimy trasę z wbudowanej nawigacji, nie musimy się martwić o miliony kart i aplikacji, bo nawigacja nas tylko prowadzi po tych stacjach, które uruchomimy kartą Audi. Mamy tutaj oprócz wbudowanej nawigacji oczywiście mapy google'owe, pokazuje nam godzinę 33, 99 km i na 12:10 mamy dojechać. Zegary pokasowane i ruszamy w stronę Zakopanego. Jest tu coś, co uwielbiam, czyli wysokość nad poziom morza, która cały czas jest pokazana w nawigacji fabrycznej. Rewelacja. Ostatnio z tego co pamiętam, to opowiadałeś, że historia zaczęła się od jakiegoś skutera elektrycznego, potem był Fiat 500 Taty, w końcu miałeś Mazda MX-30. No i co się stało, że jedziemy w Audi? Coś się zmieniło u Ciebie przez te 3 lata, w prawo? Co się zmieniło? Zmieniło się w zasadzie niewiele, no bo miłość do aut elektrycznych pozostała. Powodem zmiany był, że tak powiem, kolejny raz mój tata, bo tak akurat też kupił chwilę za mną Mazda MX-30. Mamy w domu 2. No i później jego kolejnym zakupem był duży e-tron Audi. No i żeśmy takiego męskiego tripa sobie do Chorwacji zrobili. Przez Opatię, później wybrzeżem aż do Trogiru. No i jak tak się zobaczyło, jak może podróżowanie wyglądać faktycznie na dalekich dystansach, nawet prądożernym autem. Jak się dobrze ładuje i jest odpowiednia infrastruktura, także zamarzyło mi się coś z większą baterią, żeby po prostu samemu gdzieś móc dalej pojeździć. No i jesienią 2023 w październiku zdecydowałem, żeby coś z większą baterią poszukać. Specjalne auta wchodziły w grę albo Ford Mustang z dużą baterią. Też na Cupra Borna patrzyłem, bo też fajnie się z nim jeździło. Jako takie prowadzenie i takie połączenie trochę daily, trochę do dalszych jakichś wypadów. Z racji tego, że brat też ma akurat Q4 z tą 300-konną, tata w domu dużego e-trona, to tak sobie pomyślałem, żeby jakoś to jednolicie wyglądało, żeby czasami przesiadając się między różnymi autami nie mieć problemu jakby z odnalezieniem się, czy to w infotainmencie, czy z jakimś tam takim ogólnym odczuciem, no to stwierdziłem, że zapytam o Q4. No i fajnie akurat się trafiło, bo były wyprzedaże, dość takie atrakcyjne przeceny z racji tego, że wchodziły kolejne silniki, czy już te nowsze. No ten jest jeszcze 204-konny, no i za 200 jakoś chyba 14 udało się go kupić.
Tylko tutaj zwróćcie, drodzy widzowie, uwagę, że to było prawie 1,5 roku temu. Dzisiaj Tak. mamy zupełnie inne realia. Wtedy to była petarda cena, rewelacja i przez pryzmat tamtego czasu trzeba na to patrzeć i myślę, że wtedy za te pieniądze, no to tak fajne auto to była naprawdę no super oferta. To tutaj taka dygresja ode mnie, ale już Ci nie przeszkadzam, kontynuuj. Czyli postanowiłeś kupić Q4, iść w ślady ojca i brata, tak? Bo oni kupili najpierw. Znaczy tak, tata gdzieś jakieś pół roku Mhm. wcześniej, bo to było początkiem 2023. Później następny był brat. Notabene też mu podesłałem linka, bo tak zastanawiał się nad wymianą aut. No i kupił Q4, tą 300-konną. No i z racji tego, że też wcześniej miałem i Audi i też u nas na podwórku często się przewijały, było to jakoś tak dość naturalnym, że to akurat w tym kierunku. W zeszłym roku byliśmy 2 razy nad Bałtykiem i też w Trogirze właśnie. Zaplanowałem, że całą trasę pojadę po Ionity, wykupiłem ten abonament, to wtedy tam najtaniej wychodziło, bo gdzieś tam Austria chyba złoty 67 chyba za kilowat, także tak akurat też dystansowo to pasowało. Mhm. No i ładowania to bo akurat z okolic Wodzisławia Śląskiego jestem, Mhm. no to pierwsze ładowanie mieliśmy kawałek przed Wiedniem, 17 minut trwało, później następne było Słowenia chyba, 16 minut, kolejne było już na północy Chorwacji to 24, no i potem w Zadarze tośmy na obiad pojechali, to już tak auto się na luzie Mhm. do pełna ładowało, żeby nie musieć po prostu tam ładowarki gdzieś szukać, to było gdzieś po 40 parę minut. Czyli przekonałeś się do Audi, najpierw taty, a potem swojego, że jak najbardziej da się tym jeździć w długie trasy. Tak. Jak Ci się tam poza tym jechało? Nie było jakichś kolejek, jakichś problemów z tymi stacjami? Jak tam to Nie. wszystko wyszło? Ja bośmy wyjechali gdzieś tam koło 2 w nocy chyba, Aha. no i przed takimi tymi szczytami porannymi, ale faktycznie co najbardziej się stresowałem, że w Zadarze gdzieś tam się to będzie korkowało, to miałem akurat w zasadzie szczęście, że podjechałem, były wszystkie stanowiska zajęte, ale czekałem całe masakryczne jakieś 15 sekund, bo A, tyle co gość pasy zapiął i odjechał, no nie? czyli dość się udało. No, a Zadar bywa zakorkowany, teraz w Zadarze jest Supercharger Tesli, taki większy i chyba jest nawet otwarty dla innych marek, także w tym roku powinno być lepiej. Zdecydowanie. No poprawia się ta infrastruktura. Nie wiem, czy takie jest też Twoje zdanie, no bo już Tak. 3 lata jak jeździsz tymi elektrykami, a nawet więcej. Jak Ty to widzisz? Tak, jest coraz łatwiej, zresztą z autem z dużą baterią zupełnie się inaczej jedzie niż Mazdą w ogóle, jak się jeździło, bo to tam w ogóle Mazdą też żeśmy byli 2 razy nad Bałtykiem, ale to tam już była taka na grubsza strategia, żeby te ładowarki odpowiednio sobie fajnie ułożyć. No tak, bo tam zasięgi rzędu 150 km to trzeba było... Autostradą to tak bezpiecznie było gdzieś 130 się ładować. Aha. No i dużo dłuższe to ładowanie, bo ona tam, co mi się udawało gdzieś zobaczyć, to było 38 kW, coś takiego. No to tu w Audi 146 już widywałem też. Także to jest zupełnie inaczej się jedzie w dalekich trasach, bo ten czas jest inny. No ze 3 razy szybciej się ładuje. Tak. To na No pewno. ale tu to już tak jadąc dalekie trasy, no to cytując klasyka, takie no luźny Ryszard już, no nie? Tak. Jedziesz i wiesz, no tak de facto nawet bez jakiegoś planowania w domu wystarczy autentycznie popatrzeć chwilkę do jakiejś aplikacji, no na oko już widać, gdzie tak, w który rejon podładować, co jest sensownego, no i Mazda to była taka dobra szkoła elektromobilności, bo tam musiałeś poznać wszystkie ładowarki, a teraz jeżdżąc z Tak. Audi masz, no zaryzykuję 2-3 razy taki zasięg, nie? Ile typowo Ci się udaje przejechać tym Audi? znaczy tak latem, jeżdżąc lokalnie głównie, no to pokazywał nawet według tej zgadywanki tam 500 z groszami nawet. Mhm. No a tak autostradą, jak żeśmy do tej Chorwacji jechali, no to ładując się przed tym Wiedniem na Ionity, no kilometrów tam wyszło około 300. No ale To tak 350, prawie- 350 autostradowe można przejechać, no nie? Czyli prawie 3 razy tyle, co w Maździe. Tak. To jednak robi Ale- robotę, jak ja to mówię. Ale za co najbardziej akurat no,
moją Q4 i tak ogólnie to jest raczej taka domena aut z grupy Volkswagena. Co mi się najbardziej podoba, to jest krzywa ładowania. No, w zasadzie nie powinna się nazywać krzywa, a raczej płaska, no nie? No bo przykładowo, jak więcej energii się potrzebuje, no wiadomo, że uprzedzam komentarze, są szybciej ładujące się auta, no ale przykładowo też efektywnie, co też istotne, można wykorzystać takie ładowarki, które najczęściej u nas się zdarzają, typu 140-150 kW, no bo jest Długo dość trzyma. płasko i praktycznie 70 parę procent jeszcze powyżej 100 kW trzymie i dopiero gdzieś tam bardziej koło 80 zaczyna spadać, to tam jest 80, mniej więcej 80% do 80 kW moc spada, no nie? Także to nie za wysoki pik, ale fajnie poprowadzona krzywa i dość sprawnie się to ładuje. Wiadomo rzecz, że Hyundai Ioniq 5 tam tego pokroju auta w danym czasie więcej naładują kilowatów, no ale tu jest bardzo okej, bym powiedział. A pytanie, czy Tobie takie przystanki pasują? No bo ja osobiście uważam, że jak jeździłem tymi autami właśnie jak te Hyundai czy Kia, no to tam te auta się za szybko ładowały. Tam nie dało się nawet zjeść spokojnie czy coś i auto było naładowane, nie? Często ładowaliśmy go do 100%, gdzie to nie było takiej potrzeby, no ale no, zanim żeśmy się ogarnęli, to auto miało 100%, nie? Ja powiem szczerze, najbardziej niezadowolony mój syn Paweł w ogóle, którego pozdrawiam. Pozdrawiam również. Jak żeśmy jeździli Mazdą, no to jemu tak te przystanki mniej więcej pasują, zresztą całej reszcie rodziny też. Tak przyzwyczaili się, że tam te dystanse tam 130, 150, zależnie gdzie tam jadąc. No nagle jak żeśmy pierwszy raz do Gdańska pojechali, też tak we dwóch na wypad, na weekend, żeśmy się zatrzymali na porcie Radomsko. No żeśmy auto podpięli, no i poszliśmy na lody do knajpki tam, co jest nieopodal. No i nagle przyniosła nam pani lody, no i w połowie lodów mówię, Paweł, wstawaj, idziemy, bo auto naładowane, no nie? To z góry na dół mnie zmierzył, mówię, ale ty tak serio, czy żartujesz, no nie? I od tego momentu szybkie ładowanie mu się przestało podobać, no nie? Mówię, Mazdą się lepiej jeździło, bo to tak człowiek gdzieś zdążył zjeść jakiegoś loda, czy hot doga, gdzieś się tam po okolicy pokręcić. Mówię, mówię, kurczę, za szybko, no nie? Bo to ktoś powie, dobra, no dieslem zrobię 1000 km, jak będę chciał, to bez wysiadania, no ale przejeżdżając przykładowo w naszym przypadku całe Czechy i kawałek przed samym Wiedniem, dopiero pierwszy postój, który trwał 17 minut, mówię, to przecież to nie jest jakaś katastrofa, no nie? No wręcz powiedziałbym, że to nawet jak dla nas to jest trochę za krótki postój, bo nam to przeważnie z pół godziny schodzi. Jadąc na wakacje, to te przerwy na pewno są na dzień dzisiejszy, przy dzisiejszych elektrykach takie niekłopotliwe, o tak bym to podsumował, nie? Zupełnie niekłopotliwe i tutaj Twoje Audi jest jak najbardziej przykładem tego typu samochodu, który się już na tyle szybko ładuje, że jak się tak jedzie na wakacje, to na pewno nie będzie problemu, że trzeba czekać, czy za długo się auto będzie ładować. Przykładowo byliśmy też w Mielnie, no to praktycznie 720 chyba kilometrów, no tośmy mieli pierwszy postój w Gorzowie około 20-22 minut i drugi w kątach wrocławskich też tam 20 chyba 4, no ale z tego względu, że się przedłużyło, bo znajomych żeśmy trafili. No i w domu miałem 30 chyba parę procent jeszcze rezerwy dowiezione, także ten drugi postój 25-minutowy chociażby nawet, można go było gdzieś tam o dobre 5 minut skrócić, albo nawet poniżej 20, no nie? Także no jadąc trasy na drugi koniec Polski, no 2 postoje po 20 minut, to jest tak w sam raz. Ale wracając do Twojej historii, to ile u Was tych elektryków w rodzinie jest? Bo 500 sprzedaliście już, tak? Tak, 500. Mówiłeś, że macie dwie Mazdy MX-30 i one są nadal, tak? Jest Audi Q4 Twoje, Audi Q4 brata, jest e-tron Twojego taty. Coś jeszcze zapomniałem? Tak. Brat jeszcze kupił w zeszłym roku, to chyba było, pod koniec, do firmy Maxusa elektrycznego, tego Delivery 7. Aha. Także no 6 już w sumie. No i powiem szczerze, jako do takiego roboczego plątania się, no to nawet ponad 400 km zimą tam zasięgów im wychodzi. W tym Maxusie? Tak. To jest LFP bateria, można ją tam ładować bez problemu do 100%. Także taka
jeżeli ktoś nieobeznany z tym jeździ, to taka, bym powiedział, kuloodporna, Mhm. że nie trzeba tam planować, że do 80 czy coś. Ładują co parę dni do pełna i tyle, ile tam potrzebują, to jeżdżą, no nie? Także w sumie już 6. No i tak de facto u nas w rodzinie natopione, bo to tak dużo ludzi się, szczególnie młodych się słyszy, bo to strach przed nowością, przed nowinkami. No u nas w rodzinie U Was to, trochę nietypowo. u nas nietypowo, no bo pionierem tych aut u nas był tata, no 72 w tym roku kończy, a zaczął on to, no nie? I tak wszystkich pozarażał, że myśmy pokupili. Znajomi też już teraz taki efekt kuli śniegowej się tworzy, że ktoś tam na początku się przejechał, czy moim, czy coś kupił. Ktoś tam znowu się przejechał, znowu kupił, no także to jest mocno zaraźliwy temat. Mocno zaraźliwy. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że gdyby nie Twój tata kiedyś kupił Fiata 500 elektrycznego, to dzisiaj moglibyśmy nie siedzieć w elektryku i kolejna ilość osób też by nie miała elektryków, że to się musi zacząć od, no musi być ktoś, kto się, nie wiem, nie boi, przekona, a potem wiadomo, no jak ktoś bliski jeździ takim samochodem, da się przejechać i się nagle okazuje, że kurczę, to nic strasznego, nie? No. A że macie tych elektryków dużo, to też możesz powiedzieć, czy są jakieś problemy z tymi autami, no bo w komentarzach no to ciągle zepsuje ci się to, tamto, bateria. No, macie tutaj dużo tych aut. Jakie są Wasze wrażenia? Bo już też setki tysięcy kilometrów pewnie zrobione. W końcu mam spokój ducha, że nie muszę wymieniać wszystkich tych eksploatacyjnych rzeczy, bo to z dieslami na okrągło coś było. To jakieś DPF-y, to wtryski, to coś tam. No, tu po prostu zapominasz o Bożym świecie, że tak powiem, że cokolwiek w aucie jakiegoś takiego, co się w spalinowej motoryzacji psuło, że coś potencjalnie może się zepsuć. No nie? I dla jasności, coś się czasem może stać, ale jest tego dużo mniej, nie? No, bo wiadomo, jest dużo rzeczy wspólnych, bo czy układ klimatyzacji, czy zawieszenie, czy cokolwiek tam z taką elektroniką szeroko rozumianą jest to samo, no ale ja powiem tak, no, na dzień dzisiejszy nie widzę takiego silnika spalinowego, który byłby w stanie mnie zachęcić do powrotu do motoryzacji spalinowej. No bo dobrze powiedziane. Jeżeli ktoś mi udowodni, że silnik parowy na co dzień jest lepszy od spalinowego, to ja uwierzę, że silnik elektryczny jest gorszy od spalinowego. No, Jeżeli, no tak, jest to nie kolejna wiem, technologia. Czy to powiedziałem jakoś zrozumiale, ale Ja jak najbardziej zrozumiałem. No po prostu. No, kiedyś były silniki spalinowe, znaczy kiedyś były silniki parowe, potem weszły lepsze silniki spalinowe, a potem weszły lepsze silniki elektryczne. No i tak to jest. Z ładowaniami to też, ja pamiętam na początku, zresztą obydwaj, bo jesteśmy z podobnych roczników, jak wchodziły smartfony, jak się ludzie z Nokii przesiadali starych, to pamiętam, kurczę, na co komu taki telefon, co go każdy dzień trzeba ładować, no nie? No a teraz kto by się przesiadł z powrotem na starą Nokię, co wytrzymywała bateria tydzień, no nie? Dobre porównanie. No bo to jest nagle człowiek przyzwyczai się do tego i traktuje tą rzeczywistość jako zupełnie naturalną, no nie? Tak jest. No troszkę trzeba częściej ładować niż tankować, no to jest fakt. Pewnie, że 2-3 razy częściej, to zależy jakie auto. Zależy jak patrząc, bo no tak. Przykładowo moja żona teraz jeździ Mazdą, już w październiku rok minął. Zrobiła tam chyba za 14 000 kilometrów i tak de facto, gdyby nie taka ciekawość i naładowanie jedno tak na górkę prądu, no to przez praktycznie 1,5 roku w ogóle nie musiałaby nigdzie gdziekolwiek się na publicznych stacjach ładować, no bo w miejscu parkowania zrobimy taką swój jakby punkt, że po prostu tylko wiesz, ładowarkę z prawej do lewej strony przeciągnie, no i ma wpięte, no i praktycznie jakimś tamkolwiek podjeżdżaniem na stację benzynową w ogóle sobie nie zawracasz głowy, no bo ładujesz w miejscu swojego postoju, no nie? No na co dzień to jest dużo prostsze wziąć wtyczkę niż pojechać na stację. No tak, no, ktoś mi tłumaczył, że lepiej jeździć po butle z gazem niż mieć gaz z rury w domu. No lepiej mieć z rury, a prąd mamy właśnie z rury, no, z przewodu. Bo to tak jakby już 1 do 1 porównywać, to często się tak to kończyło, że żona przyjeżdżała tam jeszcze spalinowym wtedy autem, bo tu jakby w najbliższym promieniu, gdzie mieszkamy, no nie ma jakichś tam stacji, tylko gdzieś tam trzeba podjechać, to tak średnio raz w tygodniu, zajedź mi auto zatankować, no nie?
No i to też, no trzeba wsiąść do auta, podjechać, wrócić. No, to jest dużo I to wygodniejsze. nie jest tylko te przysłowiowe 5 minut, tylko bo to też dużo się zarzuca, że elektryczne auto w trasie gdzieś też musi zjechać do ładowarki, no ale jakby na co dzień jeżdżąc, no to dużo częściej mi się zdarzało spalinowem gdzieś podjeżdżać na tą stację i wracać, także do tych przysłowiowych 5 minut ten czas dojazdu też trzeba doliczyć, no nie? No chyba, że ktoś faktycznie mieszka przy stacji, no to paliw, no to mu się to skróci, no ale nie każdy ma takie szczęście. No a prąd, większość ludzi, którzy mają garaż, no to ten prąd nie jest jakimś wielkim problemem, no nie? No zdecydowanie. Znaczy, każdy tutaj musi zobaczyć, jakie trasy robi, ile jeździ w trasy, ile jeździ wokół domu i sprawdzić, jak jemu tak się to wszystko policzy i sprawdzi. Tutaj jeden z uczestników, Mariusz, policzył, że tam w skali, nie pamiętam już teraz dokładnie tych cyfr, ale nie wiem, pół roku, no to w stosunku do tankowanie, do ładowanie, to tam wyszło mu, nie wiem, 2-3 godziny, może dłużej to ładowanie, ale on dużo jeździ po trasach i ma testy z najmniejszym zasięgiem, czyli YK Standard Range'a. I tutaj gdyby, nie wiem, poszedł w trójkę Long Range'a, no to ten wynik by był zupełnie inny. A Ty tutaj znowu Twój przykład, no Ty więcej jeździsz też wokół domu i u Ciebie też myślę, że można zaryzykować takie stwierdzenie, że w skali roku mniej czasu spędzisz na ładowarkach niż kiedyś jak musiałeś podjechać na stację paliw, nie? To na pewno. I na to trzeba spojrzeć nie w skali jednej trasy, tylko w skali roku i trzeba w skali roku spojrzeć na koszty serwisowe, koszty paliwa i tutaj też każdy musi zobaczyć, po ile się będzie ładował, no bo ktoś z nocnej taryfy, ktoś z fotowoltaiki na starych zasadach, a ktoś no tylko na stacjach publicznych, no i to będą zupełnie inne odbiory. Nie ma jednej prawdy, nie? Myślę, że to trzeba wyraźnie powiedzieć, że da się z tego wyciągnąć super sprawę z tej elektromobilności, da się z tego duże oszczędności wyciągnąć, no ale trzeba do tego jakoś tak świadomie podejść, nie? Znaczy ja tak twierdzę, że de facto jeżeli ktoś będzie chciał, to wszystko może udowodnić. Udowodnić, że to auto jest do bani, że się nigdzie tym nie da zajechać, bo zdarzy mu się 2 razy w roku, że będzie musiał poczekać w kolejce i że dojedzie spalinowym gdzieś tam dużo szybciej, no ale ktoś jak będzie chciał udowodnić, że to jest prostsze, też bez problemu to zrobi, no nie? Znaczy, ważne, żeby czerpać z tej technologii dla siebie te plusy, nie? I tutaj jest taka możliwość. Ktoś może udowodnić, że lepiej jeździć konno, bo konia nie trzeba tankować, tylko można go tutaj wypuścić na łąkę. No ale no umówmy się, no dla każdego co innego, no. Kiedyś, nie tak dawno, taki gdzieś obrazek mi się trafił w internecie, że kiedyś ludzie bogaci jeździli autami, a biedni końmi, a teraz jest na odwrót, no nie? Że biedni jeżdżą autami, a tylko bogaci mają konie, no nie? Też fajny, ostatnio mi tutaj chyba Sławek wysłał mema takiego, że ktoś ma rurę wydechową skierowaną do środka pojazdu i to podpis to jest samobójstwo, nie? Tak. Natomiast w drugą stronę rura wydechowa skierowana na pieszych, którzy wolność. chodzą po mieście i tam się przewracają od tego zanieczyszczenia, to jest wolność. Tak. Ta elektromobilność też nie jest zero-jedynkowa. Nie dla każdego jest dobra, natomiast myślę, że tym Zakopane testem pokazujemy, że może być naprawdę dobrą opcją. Nie musi to wszystko dzisiaj już kosztować majątku. Samochody bardzo potaniały i cały czas tanieją. Mamy od niedawna nowy program dopłat, nasze auto. Nawet do 400 000 można tutaj uzyskać. Czyli co, nie przesiadłbyś się z powrotem do spalinówki? Nie. Znaczy ja powiem tak, bo u nas, ja to zresztą od samego początku mówiłem, że jako na co dzień to nie ma opcji u mnie przynajmniej. Jedynie chyba, że jakiś klasyk albo jakieś, nie wiem, rajdowe auto, coś w tym stylu. No ale jako do codzienne takie jeżdżenie, nawet to niezależnie już czy bliskie, czy dalekie dystanse, no to nie chcę wracać do tego, no bo nie trzeba mnie już przekonywać, że to się praktycznie wszędzie fajnie spisuje. Wystarczy się nie bać, no nie? No zdecydowanie i dobrać auto do potrzeb. No, tutaj najpierw miałeś pomysł, że będziesz jeździł wokół komina Mazdą, ale tak Ci się spodobało, że zacząłeś jeździć w trasy, no to kupiłeś auto, które się nadaje na trasy, nie? W pierwszym roku Mazdą w ogóle 40 000, w ciągu 2 lat 70. I to też się nie zgodzę, bo to często się gdzieś, nawet ostatnio słyszałem, że to Mazda MX-30 szrot, ale no nie zgodziłbym się z tym, bo jeżeli ktoś ją używa zgodnie jakby no z zamysłem producenta, no to jest fajne auto, no bo to praktycznie tata w ciągu 3 lat raz tylko się pod makro gdzieś tam ładował, z ciekawości jak to w ogóle działa. 3 lata nie miał potrzeby w ogóle gdzie indziej się ładować, no także żona to samo w ciągu 1,5 roku
praktycznie też poza jednym razem jakimś takim do spokoju ducha. Także jeżeli są wykorzystywane tak faktycznie zgodnie z założeniem, no to są fajnymi. Powiem inaczej, zaryzykuję stwierdzenie, że Mazda ma nawet do codziennej jazdy nawet za duży akumulator, bo taką ciekawostkę mogę dodać, że brat kupując Q4, żonie kupił Audi A3 plugina na 9000 km. Z tego co brata pytałem, to zużyli gdzieś 3 baki prądu, znaczy 3 baki paliwa, reszta na prądzie. No i tam jest bateria gdzieś około 10 kW. No i na większość takich codziennych spraw, jakieś tam codzienne latania, to wiem, że wystarcza bez problemu. Gdzieś tam w granicach około tych 60-70 km robi. No także też fajna sprawa, bo można to jako typowego elektryka używać, a jeżeli ktoś się boi faktycznie tylko i wyłącznie na prądzie, no to ma alternatywę, że na dalszą trasę no może pojechać w trybie mieszanym. No nie? A my już wjeżdżamy do tunelu, także ustaw tam 100 na godzinę i będziemy robić pomiary głośności w tunelu. Mamy 71 dB przy szybie, ale jest jakoś dzisiaj głośno w tunelu, chyba za dużo ciężarówek jedzie koło nas. Ale powiem Ci, Patryku, że poniżej 60 dB przy mojej głowie. A w sumie o to chodzi, żeby przy głowie było cicho. Generalnie Q4 bardzo fajnie wyciszonym samochodem. No i popatrzcie, wystarczyło wyjechać z tunelu, już mamy 58 dB, także dzisiaj jakaś ciężarówka z dziurawym wydechem zepsuła nam pomiary. No mamy dzisiaj dużo opcji, bo można właśnie pójść w jakiegoś plugina, jeśli ktoś faktycznie się boi. Można pójść w taką Mazdę, bo takie Mazdy dzisiaj można spotkać nawet za 50 000 używane, co uważam, że jest no, petarda samochód za te pieniądze. Jeśli ktoś to będzie wykorzystywał, tak mówię, zgodnie z przeznaczeniem, czyli jeździł tutaj po mieście, czasem jakiś wypad do Zakopanego, to będzie zadowolony, bo to jest świetny samochód, nie? Znaczy, bo to jest też przy okazji w komentarzach też tego mojego odcinka, co żeśmy razem nagrali, no to słyszało się, że ludzie chcą bardzo często uniwersalne na auto, no ale tak samo jak ktoś od Yarisa czy tam Corsa Opla nie będzie oczekiwał, że to auto będzie super rewelacyjnie się na dalekie trasy używało i będzie idealne do wszystkiego, no to tak samo no tu jest Mazda, no myślę, że inżynierowie od razu wiedzieli, do czego to auto konstruują, do takiego, ja to nazywam auto pierwszej potrzeby. Jeżeli ktoś tam potrzebuje coś do urzędu jechać załatwić, do pracy, gdzieś dzieci do szkoły, także to jest naprawdę wystarczająco tego, no a jeździ się tym całkiem przyjemnie. Kłopot tylko jeden, jaki widzę z tymi samochodami, które są fajne, ale mają małe zasięgi, to jest to, że najpierw się go kupuje jako drugi samochód, który ma być tylko wokół komina, a potem zaczyna się jeździć Tak. wszędzie w trasy i wtedy zaczyna się problem, ale to nie dlatego, że to jest złe auto, tylko dlatego, że elektromobilność tak wciąga, że potem już się kurczę, a dobra, no tam postoję, naładuje się, nie jest to auto na trasę, ale i tak nim pojadę na trasę, byle nie musieć tego warkotu silnika słychać, przynajmniej tak ja mam. Tak to żeśmy też u nas mieli, no bo mieliśmy jeszcze spalinowe auto, no ale tak jak to w większości przypadków się kończy, stało nieużywane, no bo czasami jak gdzieś żona Mazdę zabierała, no to wolała nieraz poczekać, aż wróci, żeby pojechać no Mazdą, no bo fajniej. No fajnie, dużo fajniej się tym jeździ i tutaj znowu będę powtarzał, mamy tutaj w partnerach odcinka dwie wypożyczalnie, mamy tutaj Magmar, mamy EVCars.pl i mamy ostatnio garść takich kodów rabatowych, jak ktoś chciałby sprawdzić, to polecam napisać do mnie, dostanie tam jakiś rabat na wypożyczenie samochodu, przejechać się i sprawdzić, czy takie coś jest dla niego. A jak ma jakiś salon zaprzyjaźniony w okolicy, to na pewno też mu dadzą takiego elektryka tam choćby na parę godzin czy na dzień. No trzeba się przejechać i zazwyczaj jak się ktoś przejedzie, to się zmienia w ogóle podejście do elektromobilności. No dopóki ktoś nie jeździł, no to będzie napchany tymi wszystkimi hejterskimi komentarzami, tymi wszystkimi mitami, a prawda jest zgoła inna. To znaczy ja na początku do sprostowania też byłem przeciwnikiem aut elektrycznych. Jak żeśmy kupowali do firmy Nissana NV200, jak pierwszy raz zobaczyłem na żywo Leafa 1, gdzieś tam w specyfikacji było podane, że 150 km. No ale to też już było ładnych parę lat temu, to na początku sobie pomyślałem, też nie mówię, no kurczę, no gdzie tym jeździć, no nie? Do czego takie No coś? i w życiu bym wtedy nie pomyślał, że teraz będę jakby zagorzałem fascynatem tego, no nie?
Także do pierwszej przejażdżki. No, także wystarczyło parę dni pojeździć. No i się okazało, że fajna sprawa. No trzeba spróbować, jak wszystkiego w życiu trzeba spróbować, a jak ja tam mówię, do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja i tak generalnie jest z elektrykami. Nawet jeśli komuś taki elektryk w jakichś sytuacjach nie pasuje, jak choćby tutaj Jackowi z poprzedniego Zakopane testu, no to on ma i auto elektryczne, i spalinowe, i na jakieś takie pilne wyjazdy, czy tam przelecenie pół Polski jakieś ma na termin gdzieś dojechać, no tam takie duże trasy robi i mu tam elektryk po prostu się nie sprawdza, nie spina, nie? Bo jemu to ładowanie gdzieś tam czasem bruździ, zwłaszcza, że nie zawsze możemy polegać na każdej stacji. No to ma jeszcze spalinówkę, ale i tak więcej kilometrów robi elektrykiem. Choć ma bardzo fajne spalinówki. Nie? To jeszcze taki może też apel do sekcji komentarzy, żeby sobie nie robić jednemu przez drugiego pod górkę, że coś jest dobre, coś jest złe. Cieszmy się, że mamy póki co jeździć tym, czym kto lubi. Mamy wybór I szanujmy się. No, ktoś z jakichś względów woli jeździć elektrycznymi, bardziej mu to na co dzień pasuje, no to niech jeździ. No, a ktoś czasami, tak jak poprzedni gość, twój Jacek, w trybie mieszanym jeździ, no to też jest okej. No przecież każdy musi wiedzieć, do czego auto potrzebuje. To auto ma być dopasowane do człowieka, nie człowiek do auta, no nie? No dokładnie. Zwłaszcza, że ja jestem spokojny. Ja myślę, że elektromobilność tak wygra, bo technologia się tak zmienia, jakbyśmy popatrzyli, co było 10 lat temu, jakie były zasięgi, jakie czasy przejechania trasy, no to po prostu było zupełnie co innego. Wczoraj z ciekawości, tak Ci powiem, na ABRP sprawdzałem sobie trasę do Livigno, bo mam w planach tam pojechać na narty. Tesla mi pokazała godzinę 20 czas ładowania, a nasza Kia e-Niro, czyli tam technologicznie no tylko parę lat się różnią samochody, 3,5 godziny na tej samej trasie, nie? No. A jakbyśmy chcieli tam pojechać autem dekadę wcześniejszym, czyli Leafem, to w ogóle byłoby czas razy 2, nie? Tak. A myślę, że jak trasa ma 1200 km i 12 godzin taki średni czas przejazdu i trasy, no to godzina 20 przystanki na takiej trasie, to ja myślę, że będzie tych przystanków dużo więcej, że w realu, oczywiście zobaczycie ten film na kanale, my nie będziemy w stanie się wyrobić godzina 20 na taką całodniową od świtu do nocy trasę. To nie ma takiej opcji, żebyśmy zjedli śniadanie, obiad i kolację w czasie godziny 20. No nie. No nie ma opcji. Tak to jest, albo z reguły te ładowania są do 100%, auto czeka, człowiek dopiero gdzieś tam po jakimś czasie wysiada i jedzie dalej, no nie? Także w dzisiejszych czasach tak to czasami mówisz, auto czeka na człowieka, nie człowiek na auto, nie? Bardzo często się tak zdarza. Ja myślę, że dzisiejsza elektromobilność, w takiej jak dzisiaj siedzimy, czyli Twoje Audi Q4 czy tutaj nasza Tesla 3, to są samochody, które pasują do 90, może 5, 99% użytkowników na drogach. Natomiast świadomość, że tak jest może w 1% społeczeństwa. No. I to jest coś, co bardzo niedobrego się stało ostatnimi laty, że te główne media tak strasznie zaczęły jeździć po tych elektrykach, nie wiadomo w sumie dlaczego. Znaczy wiadomo dlaczego, jak nie wiadomo co chodzi o pieniądze, a chodziło o pieniądze, bo na tym były zasięgi, nie? Wiesz, kiedy to się zmieni? Jeżeli Arabia Saudyjska zacznie produkować prąd, to oni zaczną wtedy elektryki promować, bo przestaną zarabiać albo zaczną mniej zarabiać na paliwie. Jak będą prąd gdzieś eksportować, no to wtedy zrobią lobby na auta elektryczne, bo będą mieli z tego zyski, no nie? No tak to wygląda, jak kiedyś było lobby palenia papierosów i byli naukowcy, którzy twierdzili, że palenie nie szkodzi zdrowiu. To sławna sprawa ze Stanów Zjednoczonych. Tak dzisiaj mamy niesamowite lobby paliwowe, które robi, mam wrażenie, wszystko, żeby zniechęcić ludzi do elektromobilności, no bo to jest dla nich strata, nie? Im więcej aut elektrycznych na drogach, tym mniejsze zyski koncernów paliwowych. I myślę, że tutaj są takie kraje, które mocno lobbują i stąd wysyp różnego typu newsów, bo ja to widzę w komentarzach. Są takie miesiące, gdzie jakiś temat się po prostu wałkuje i przewija przez wszystkie media. Ja myślę, że to jakby dotrzeć do źródła, oczywiście będzie to trudne do udowodnienia, to ktoś to wypuszcza, takie newsy, nie? I niestety potem mamy taki nieprawdziwy obraz sytuacji, bo kurczę, zamiast korzystać z tego, co najlepsze w tych technologiach, to większość nie korzysta, bo się boi, a boi się, bo się nasłuchało głupot, no niestety. Że to jakby, no, to jest takie sianie trochę dezinformacji, bym powiedział, bo chociaż powiem szczerze tak, no, zanim pojechaliśmy z tatą wtedy do tej Chorwacji,
to sam bym się trochę może bał, albo jak to będzie w praniu wyglądało. No ale przejechaliśmy się raz i ja mówię, no kurczę, no człowiek faktycznie więcej tych przerw potrzebuje niż auto na te ładowanie i to można gdzieś spokojnie na trasę jeździć. No i wtedy w tym momencie po tej wycieczce, jak to doświadczyłem tego, ja na takiej podróży na swojej skórze przetestowałem, to wtedy zaczęło kiełkować u mnie, żebym też chciał auto jakby no z dalszymi, znaczy z możliwością dalszych takich swobodnych podróży, które się dobrze ładuje, jakiś tam zasięg też przyzwoity. No i teraz tylko kierunki jakie wybierać, no nie? Czy gdzieś tam Bułgaria może, albo gdzieś Hiszpania, czy co. Także... Dobry temat podjąłeś. Trzeba zrobić pierwszą tą trasę. No trzeba się raz przełamać. No wtedy naprawdę, uwierzcie, tak się człowiekowi w głowie w ogóle zmienia. W ogóle takie pierwsze strachy, obawy gdzieś znikają po prostu, no nie? Wystarczy raz jakąś trasę zrobić. I wierzę w to, że jeżeli ktoś w ogóle nie jeździł, no to autem elektrycznym to w ogóle się boi auta, nawet na krótkie dystanse. A gdyby zrobił taką trasę gdzieś dalszą, czy nad Polskie Morze, czy gdzieś tam na południe, czy coś, z tym, że no, pod warunkiem, że jakimś takim rozsądnym elektrykiem, bo są jeszcze, bo wiadomo, no, Mazdą to by załóżmy do drugiego czy coś, to by człowiek się mógł zniechęcić, no ale już takimi, no, dzisiejszymi, że tak to nazwę, elektrykami, to już często te postoje są krótsze niż by człowiek chciał. No ja ogólnie polecam, jeśli ktoś faktycznie będzie miał elektryka z myślą na długie trasy, to polecam tego typu samochody jak BMW i4, jak Hyundai Ioniq 6, jak Tesla 3, Long Range. To są samochody, w których zobaczycie, drodzy widzowie, że no ciężko jest wysiedzieć, zanim się akumulator skończy. To naprawdę trzeba mieć dużo zaparcia, żeby taki akumulator wykończyć. Tak. Znaczy, powiem szczerze, już nawet tu, gdzieś w granicach tych 300 km autostradą, no to już tak człowiek zaczyna się powoli w tym fotelu wiercić z jednej strony na drugą i gdzieś by trochę parę minut z auta wysiadł, no nie? Także jeżeli już auto faktycznie zrobi autostradą te 300, to już jest fajnie. No ja ze swojej strony jadąc do Chorwacji, to powiem tak, że jak ktoś nie chce się zastanawiać, nie chce mieć żadnych aplikacji jak PlugShare, jak ABT Route Planner, czy choćby tutaj tych sieci ładowania jak Elen w Chorwacji, jak CES w Czechach, jak Elocity czy Greenway Orlen w Polsce, no to kurczę, Tesla robi niesamowitą robotę, bo prowadzi po tych superchargerach, a superchargerów jest no, znacznie więcej niż Ionity, przynajmniej na tych trasach, gdzie ja jeżdżę. Także tutaj Tesla bardzo fajnie to robi, aczkolwiek inne marki pomału też doganiają, bo tak jak dzisiaj pokazaliśmy, Audi też potrafi wytyczyć trasę, no nie robi tego jeszcze tak optymalnie. Bo to też, ja bym powiedział, że te wytyczanie trasy przez fabryczną nawigację jest taką mocną dozą bezpieczeństwa, że tak asekurancko trochę, bo to załóżmy no gdzieś tam granica chyba no powyżej 10% planuje, 13-15 tak bardzo często dojazdu do ładowania. A jak ktoś już trochę tam jest oblatany w jakichś trasach, no to zdarza się gdzieś tam na 4% przyjechać na 3%, także wie się już później, do ile można te granice przesuwać trochę w dół, no nie? Zdarzało mi się, jadąc teraz nad Bałtyk, wyjeżdżać ze stacji z niedoborem prądu na przykład, no nie? Na minusie, no ale to też potem kwestia 10-15 km, troszkę prędkość niższa, a tego zapasu buforu urosło. No i później jak najniższy procent na następnej stacji, no bo to akurat w Audi też jest fajne, że on praktycznie od samego dołu z maksymalną prędkością startuje. Także te 140 ponad kilowatów 6 gdzieś tam chyba w piku widziałem. Także od razu to łapie, no i dość fajnie to moc trzymie, no nie? Jeśli ktoś jedzie w takie trasy, gdzie są superchargery, to polecam ładować na superchargerze. Tam jest abonament nieduży i mamy wtedy stawki poniżej 2 zł za kilowatogodzinę, także jest dobrze. Znaczy to tak do dużo użytkowników nieteslowych, to dobrze, no Wam to trochę pewnie nie wrzą, znając życie, co? Wiesz co, powiem Ci, że przeważnie są udostępniane te superchargery, gdzie jest nadmiar stanowisk, które nie mają włożenia. No w Polsce czemu nie są udostępnione? Bo w Polsce jest za mało superchargerów. Ale jak popatrzysz na tak choćby Budapeszt, tam jest chyba ze 4 superchargery, każdy po paręnaście stanowisk,
No i tam jest udostępnione dla wszystkich. No i podejrzewam, że tam Tesla nie są w stanie zapchać tego, więc no inne marki mogą tam się też ładować. A w Chorwacji póki co chyba są 2 czy 3 tylko superchargery udostępnione. Więc no tam, gdzie jest ich trochę mało, no to tam tylko Tesla, a gdzie jest ich dużo, no to wszyscy, nie? W ten sposób jest to A rozwiązane. tak sobie też zastanawiałem się, czy to tego superchargera w Zadarze, czy to Tesla nie zrobi jakoś tak czasowo, że na wakacje znowu go zablokują albo co. Może się tak zdarzyć, tak, że trzeba to wszystko sprawdzać w aplikacji na bieżąco. Dlatego no ja uważam, że jednak najwygodniejsza na długie trasy jest Tesla, ale jak pokazuje dzisiaj Patryk, innymi autami też to dzisiaj nie jest jakiś problem. No, tylko trzeba sobie tam faktycznie parę aplikacji odpalić i parę minut zobaczyć, gdzie tam co mamy. Tak de facto na dalsze trasy, to dzisiaj to już chociażby tego typu autem to nie jest jakieś tam wielkie wyzwanie, no bo to no wiadomo, no ktoś, kto zaczyna dopiero, to do niego to będzie przeżycie, no bo może i tak ciekawostka, że tak jak na początku dla mnie, ale jest to fakt, tu przyznaję w 100% rację, że im większy bateria i większy zasięg, tym to daje większą swobodę w podróżowaniu, no bo faktycznie możemy się zatrzymać tam, gdzie chcemy, a nie tam, gdzie auto nam rozkaże, no nie? Tak. Bo to tak przy Maździe można było daleko, no bo to też 2 razy nad Bałtykiem żeśmy byli, gdzieś tam w Poznaniu. Praktycznie całą zachodnią Polskę wzdłuż i wszerz przejechałem. No ale to już trzeba było faktycznie, no częściej gdzieś tam zerknąć, co się ma po drodze, no nie? No tak, przy takich dużych zasięgach mamy duży wybór, nie? Zwłaszcza jak jedziemy w jakieś takie długie weekendy czy coś, sporo tych stacji jest zajętych. No tak, mamy 300 km zasięgu, no to możemy tam, możemy na następnej się zatrzymać, to mamy opcję. Jak jedziemy autem z małym zasięgiem, no to niestety. Z tym, że tak na co innego człowiek patrzy, bo przy Maździe, no to stacja ładowania nawet 50 to była szybka, no a już tu to tak przynajmniej, żeby te 100 kW miała, no nie? Tak, też zwracam na to uwagę, żeby było minimum 100 kW, a najlepiej ze 150, bo to zupełnie inaczej się te auta ładują dzisiejsze. To jakoś tak przybywa tego prądu w oczach, a na takich 50 to się dłuży. Także tu też trzeba na to zwrócić uwagę na pewno. Chociaż tak jeszcze też co z biegiem czasu, na co zacząłem zwracać uwagę, no tak jak zresztą Ty też, jak na noclegach czy coś, dostępu do jakiejś ładowarki, no nie? To To też ważny dużo temat. robi, no bo jak żeśmy w zeszłym roku też wracali z Chorwacji, też żeśmy przyjechali przez Plitwicę, no i jak rezerwowałem nocleg, no to praktycznie na tyłach hotelu był Elen, no i tak praktycznie przez noc tanim prądem auto się naładowało, nie trzeba wcale szybkiej ładowarki, no ale wystarczyło 11 kW, no to tam gdzieś w przeliczeniu na polskie złoty chyba 20 wyszło, coś takiego. 81 km, godzina 4, 22,1 zużycie, w rdzawce było 24 z tego co pamiętam, 76 na godzinę średnia, ale teraz popatrzcie, 18 km, 31 minut i taki korek przed nami. Także nie jest to najniższe zużycie, jeśli chodzi o zakopane testy, natomiast jeśli chodzi o takie spore samochody, to myślę, że całkiem przyzwoite. To jeszcze taki temat, który myślę, że warto poruszyć. Jak gdzieś, drodzy widzowie, jeździcie elektrykiem, to szukajcie koniecznie hotelów, noclegów z ładowarką. To zdecydowanie zmienia obraz elektromobilności, jak mamy, tak jak w domu. Czyli nie zastanawiamy się nad ładowarkami, tylko po prostu przyjeżdżamy, ładujemy się. Wygodniej jest zamówić nocleg w hotelu z ładowarką no i wyjeżdżać rano wypoczętym, naładowanym do pełna, a nie, że dopiero gdzieś tam po paru kilometrach trzeba zjechać i się naładować, no nie? Także zdecydowanie poprawia komfort użytkowania. No, to jest, myślę, że trzeba na to zwracać uwagę, bo ja widzę, że dużo użytkowników elektryków choćby przyjeżdża do Zakopanego i oni okupują te szybkie stacje w weekendy, a kurczę, jest na tyle dużo punktów z ładowaniem, no, że jak nie zaczniemy korzystać z tych miejsc, gdzie są te punkty ładowania i nie zaczniemy, wiesz, pokazywać, że kurczę, w chałupie, gdzie jest ładowarka, jest nagle 2 razy tyle gości i co drugi to elektryk. Jak my tego nie zrobimy, no to następna chałupa nie postawi tej stacji, no bo widzi, że tam dobra, jeden elektryk przyjechał raz na 3 miesiące, to nie warto, nie? No trzeba z tego korzystać. Jeśli ktoś udostępnia, a mamy możliwość wyboru noclegu, to kurczę, wybierajmy tam, gdzie no, są pro nowym technologiom, a nie gdzie będą
robić pod górkę, a my mamy potem jeździć po stacjach i się denerwować, że stacje zajęte. No nie tak. Czasami wystarczy zapytać, czy jest możliwość, żeby załóżmy chociażby z 230 się podpiąć. Zdecydowanie. To chociażby te pół baterii wciąga na cenę lepsze to niż nic, no nie? Zdecydowanie. A jak jedziemy gdzieś na weekend, nocujemy ze 2 dni, no to już tam każde auto z gazowego gniazdka się nam naładuje. A moje doświadczenie jest takie, że co najmniej połowa się zgodzi. Tak. Tylko trzeba się zapytać. I lepiej się zapytać, niż potem psioczyć, że ładowarki zajęte. No bo faktycznie jak jest sezon jakiś, no to ładowarki w Zakopanem potrafią być zajęte. Aczkolwiek wczoraj sprawdzałem, pod Velocity jest już, zgadnij, ile ładowarek w Zakopanem. Po Velocity nie wiem. 10 sztuk już jest. Także już jest tego trochę, zwłaszcza, że tam zazwyczaj są ze 2 punkty, bo jakby są ze 2 złącza, znaczy się, no to mamy już 20 samochodów może się równocześnie ładować, nie? Znaczy, moim też zdaniem Także się zmienia. Każdemu obiektowi, który oferuje swoim gościom, czy niezależnie czy to jest restauracja, czy hotel, no to relatywnie zwiększa ilość potencjalnych klientów, co nie? Bo ktoś, kto jedzie autem elektrycznym w trasie, a ma do wyboru na przykład 3 hotele, czy tam 3 restauracje, no to zatrzyma się tam, gdzie może przy okazji się podładować, niż ten, który jest bez, no nie? No, zdecydowanie, a elektryków przybywa. W Polsce to tam paręnaście tysięcy sztuk co roku. Myślę, że pod 20 000. No to taka jest ilość potencjalnych klientów, którzy mogą skorzystać z jakichś tam usług. Także to już jest jakiś tam wkład. No. Natomiast no, ciągle jest tych aut u nas mało. No, to jest ciągle kilka procent sprzedaży i tu wyglądamy na tle innych krajów dość blado. No ale myślę, że bierze się to z tego, że no, Polacy boją się nowych technologii po pierwsze, a po drugie no, jest duże lobby, które nie chce, żeby było inaczej. Wstępu się nie zatrzyma, ale niektórzy Tak. twierdzą, że warto próbować. Tak, dokładnie. Idealnie to powiedziałeś. I tak będziemy wszyscy jeździć elektrykami. Nie dlatego, że nam ktoś będzie kazał, tylko dlatego, że będzie to dużo fajniejsza motoryzacja, dużo tańsza motoryzacja. No bo to jest dużo prostsze. No. Takie auta mają wielokrotnie mniej części. Czasami gdzieś mi się zdarza w komentarzach czytać, ktoś tłumaczy, że o ile szybszy przejazd gdzieś tam jest dieslem czy benzyną, albo tłumaczy to jak świeżemu kierowcy, ja mówię, no ale ja to znam, bo ja tą drogę przeszedłem. Dobre 25 lat jeździłem spalinowymi, z 1 000 000 kilometrów lub więcej się też przejechało. I mnie nie trzeba reklamować spalinowej motoryzacji, bo to znam. Ja to jeździłem. Ja i tą drogę mam za sobą. Całe szczęście tak się bardzo cieszę, że mam wybór, mam doświadczenie i tu, i tu. I wiem, co jest warte jedno, co jest warte drugie. No także ja osobiście twierdzę, że to już było. Gdzieś tam zostało z tyłu. Także daremny trud znawców działu komentarzy. My wiemy, jak się jeździło autami spalinowymi, a powiem Ci więcej, Patryku. Zrobiłem rekord czasu przejazdu z Orebicza na Chorwacji, 1400 km do Krakowa. Jakim autem? Oczywiście, że elektrycznie. Tesla Model 3. Szybciej przejechałem niż lata temu autem spalinowym. No. Bo byłem mniej zmęczony i potrzebowałem mniej przystanków w tym aucie elektrycznym niż kiedyś jadąc autem spalinowym. I znając życie, na drugi dzień nie musiałeś kaca po podróży leczyć. Tak, dokładnie tak. I jeszcze powiem Ci szczerze, że jak kiedyś tą trasę przejechałem naraz autem spalinowym, to powiedziałem sobie nigdy więcej nie jadę, to jest po prostu masakra. Następny dzień byłem padnięty, nieżywy, wykończony. A przejeżdżając tą całą trasę autem elektrycznym pod tytułem Tesla Model 3 powiedziałem, w sumie za rok też tak mogę pojechać. Nie był to jakiś wielki problem. Na tyle ta droga przeszła mi dużo milej niż kiedyś w aucie spalinowym. No ale mało kto chce w to uwierzyć. I zazwyczaj są takie komentarze, że ja nie wierzyłem, że to tak jest. Ty mi opowiadałeś, ale myślałem, że jakieś głupoty opowiadasz, nie? Nie wiem, czy masz też takie doświadczenie tak. takich ludzi. Ja często pokazuję czasy jakby ładowań do Chorwacji, cośmy jechali, że to były jakby jedyne przystanki, no to praktycznie większość takich niedowiarków zostaje jakby bez słowa, bo oni myśleli, że to tak faktycznie będzie godzina albo półtorej na każdym postoju musiał się ładować, no nie? No niewiedza jest niesamowita. I Znaczy, żeby nie było, dobrze, że auto spalinowe były w historii, spełniły swoją rolę, dobrze, że były, dużo użytkowników cywilizację. jeszcze będą przez długi czas i po pierwsze, każdy niech sobie zada pytanie, czym mu wygodniej jest jeździć, ale po prostu nie zgodzę się z tym, że jak ktoś mówi, bo to
spalinowy w każdym aspekcie jest lepszy, tańszy, szybszy i tak dalej, no bo tak nie jest, no nie? Nie jest. Wiadomo, że dzisiaj tankowanie jest pewnie prostsze niż ładowanie w trasie, mówię w trasie, bo na co dzień nie. Natomiast no, to jest jedyne, co można w sumie elektrykom zarzucić. No, jedyne. No. Znaczy, wiesz co, tak to mówisz, to trzeba w skali roku patrzeć Dokładnie. i to ja powiem szczerze, od jakiegoś dłuższego czasu nawet przestałem zwracać uwagę na zużycie, jakie mam, bo przelicz sobie, patrz, jak załóżmy tak do prostoty rachunku, weźmy do podliczeń, że 1 kWh w domu złotówkę kosztuje i 6 zł litr paliwa, no to tak de facto skok zużycia w spalinowym o litr, no to w elektrycznym masz 6 kW większe zużycie możesz zrobić, to będzie na to samo kosztowo, no nie? Tak, tak. Także wiesz, czy mi auto zużyje 20 czy 22, no to wiem, że to w spalinowym to by była kwestia 200, no nie? Co na to de facto no małe się ma wpływ, no bo to wiesz, bardziej gdzieś ze świateł dynamicznie ruszysz, no to w spalinowym 200 to było bez problemu, gdzieś się mogło wachnąć. No to tu już jest przeliczenie na te kilowaty zużycia, no to jest zupełnie inaczej, no nie? Także przestałem już patrzeć na każde po przecinku, tylko jak trzeba tyle, to niech pali, no nie? Ja powiem Ci też, że jeżdżę szybciej elektrykami, czy przynajmniej, no nie mówię o Leafie, który miał mały zasięg, ale tutaj Kia Niro, czy zwłaszcza Teslą jeżdżę szybciej niż kiedyś jeździłem autami spalinowymi i na takich trasach, jak mam do przejechania długą trasę, to mało kto mnie wyprzedza. To już są tacy, co po prostu jadą bardzo mocno nieprzepisowo. Większość aut spalinowych jeździ po tych autostradach, większość 120 na godzinę, a ja sobie lecę te 140, bo wiem, że to grosze będzie kosztować, nie? A w aucie spalinowym, z tego co jeździłem, no to pamiętam, że to było duże, między 120 a 140 to na przykład były 2 litry paliwa. 2 litry paliwa, jak to mówisz, po 6 zł, to jest 12 zł. Robimy trasę 1000 km, to mamy 120 zł więcej na paliwo. W elektryku, jeśli to dobrze ogarniemy, to nawet tego nie poczujemy. To będą niewielkie różnice. Tak samo jeszcze ktoś mi kiedyś zarzucił, bo jak żeś jechał na wakacje, to już abonament na Unity wykupił, no nie? A policz to po normalnej cenie. Mówię, słuchaj, dlaczego? Bo jak ty byś, załóżmy, miał, nie wiem, strzelam na takiego przysłowiowego Shella, czy na cokolwiek za 30 zł abonament wykupić i nagle paliwo byś miał przez całą trasę za 40% taniej, wykupiłbyś abonament, czy nie? No wiadomo, że tak. Mówię, to czemu mi zabraniasz, no nie? No także z tymi abonamentami to też jest tak. No wiadomo, że no, nie warto mieć w każdej sieci każdego abonamentu i tak dalej, no ale Jak się jedzie w trasę, to czemu nie? no, jeżeli ktoś to jakoś ma przynajmniej podstawowy poziom ogarnięcia w trasie, to wie, czy po takiej sieci pasuje, czy po takiej. No zwłaszcza, że dzisiaj te abonamenty można na miesiąc wykupić. Kiedyś trzeba Tak. było na rok, no to można się było na tym stać. Natomiast teraz na miesiąc jakiś abonament w Tesli, czy właśnie za Unity, dlaczego by tego nie zrobić? I myślę, że ci to wszyscy liczą po 3,50 kWh, no to robią spore nadużycie, Znaczy, bo bo to jest, użytkownicy tak nie jeżdżą, nie? To tak samo jak gdyby, no też przy autostradach z reguły są te ceny wyższe trochę, no ale tego, jak ktoś chce faktycznie liczyć, ile go w skali roku spalinowe auto kosztuje, no to też nikt nie podstawia do wyliczeń tej najdroższej ceny albo przy autostradzie 100-oktanowego paliwa, no nie? No dokładnie, zwłaszcza, że na zachodzie tam potrafi być 2,50 euro za litr przy autostradzie, a poza autostradą 1,50 euro. No i ktoś tu zacznie liczyć po 2,50 euro, no to wyjdzie mu jakaś straszna cena za paliwo, nie? No tak. No ale wystarczy zatankować 2 km dalej. No. Więc tak samo jak z elektromobilnością w autach spalinowych można jeździć mądrzej i mniej mądrze. Znaczy, bo to też, może to co mówimy, może to skomplikowanie brzmi albo jakoś przerażająco, no ale tak jak ja pamiętam na początku, pierwszy raz też jak do Chorwacji jechali autem z gazem, nie wiem jak teraz jest z infrastrukturą, no ale pamiętam też, że jak się jechało tu od nas, to trzeba było dokładnie 100 km za Wiedniem na stacji Agip zatankować, bo jeżeli tą stację przejechał, to następna z gazem dopiero była na Słowenii, no nie? No i to także to też jak się jeździło gazem, no to nie było to tak proste jak benzyna, to tak trochę by można porównać do dzisiejszego planowania autem elektrycznym. I też dystanse pokonywali ludzie po 250, po 300 km
W tym aucie to nie był problem, a w elektrycznym jest. Czy ja myślę, że łatwiej się dzisiaj jeździ elektrykiem niż lata temu na Tak. LPG. Tak. Jesteśmy w Poroninie na rondzie, 91,5 km za nami, 21,7 kWh na zużycie, 71 na godzinę średnia. Godzina 17 tu jechaliśmy, zrobiło się +6, startowaliśmy, było chyba -2. Także coraz cieplej i nadal dojazd 12:10 nam tutaj pokazuje. Także dzisiaj jazda w tempie Google'a. I takie przepiękne widoczki. Teraz na 12 Giewącik, potem czerwone wierchy na prawo. Teraz na 12 Kasprowy, a my już na drogę 47 na Zakopane skręcamy. No i tutaj na 12 Kasprowy, znakiem tego ostatnie metry. Dzisiaj pojedziemy na stację Taurona pod Nosanowym Dworem. Mamy godzinę 12:09, także wszystko zgodnie z planem i już za chwilę odczyty zużycia do góry. I już dojechaliśmy i pierwsze co robimy to wpinamy auto dzięki aplikacji Elocity i już się ładujemy. 11,5 kW mocy ładowania. Stawka to złoty 75 zł. No i mamy statystykę 22,2 kWh, godzina 37, 62 na godzinę średnia, 99,7 km i mamy jeszcze 36% w akumulatorze. Mamy ustawione ładowanie teraz do 80% i pokazuje nam, że za 3 godziny naładowalibyśmy się do zadanego poziomu. I tak sobie tu jedziemy i rozmawiamy i Patryk mi tu zwrócił uwagę, że można sobie spersonalizować te kafelki z boku, także to co najczęściej używamy, mamy jedną nawigację, mamy drugą nawigację, mamy informacje o samochodzie, działa to całkiem sprytnie. I taka konkluzja, myślę, że Patryk się ze mną zgodzisz, że nie ma co się bać elektryków z grupy Volkswagena. Bo coś, co było 7 lat temu, czyli niedopracowane ID3, to dzisiaj to są zupełnie inne samochody. Po pierwsze, mamy już dzisiaj inne silniki. Akurat jeszcze Patryk ma ze starym silnikiem, no ale była dobra promocja i kupował jakiś czas temu, ale dzisiaj mamy już nowe silniki. 545 Nm, 286 koni, bardzo wydajne. I mamy już bardzo fajną technologię, bo mamy już i planowanie trasy, już nam pokaże na ilu procentach dojedziemy. Ten system zaczął działać fajnie, nie zawiesza się. No wszystko to zaczęło działać, a Ty jako użytkownik od półtora roku, nie wiem, czy się podpiszesz pod tym, że dzisiaj nie ma co się bać tych samochodów? Jak najbardziej mogę się podpisać. I też jeszcze, że mają dość fajną gamę, bo to dość szeroko już, bo to poczynając chociażby od ID3, ID4, ID5, ID7, czy dostawczaka jakiegoś, czy tam załóżmy z grupy Volkswagen, znaczy Audi, to potem cała gama tam e-tronów, od małego do dużego, e-tron GT, też jeszcze w ogóle auto marzeń, które bardzo chętnie kiedyś bym na Zakopane test przyjechał, może kiedyś. Zapraszam, jak się uda. No, trzeba pamiętać, że te wszystkie samochody są po liftingu, bo i ID3 był po liftingu, ID4 jest po liftingu, Q4 dzisiaj już jest po liftingu, a jeden z widzów mi dzisiaj tam wysłał informację, że z mniejszym akumulatorem ID4 z fajnym wyposażeniem nowe wyrwał w okolicach, jeśli dobrze pamiętam, 160 000. Jeśli udałoby się choć wyrwać 30 000 dopłaty, to mamy za 130 000 naprawdę fajny samochód. Kawał samochodu. Tu jest wielki bagażnik, prawie 600 litrów. Tu jest bardzo dobrze wyciszony samochód, bardzo dobrze się prowadzący samochód i generalnie nie ma problemu z tymi autami. A za co na przykład osobiście bardzo cenię, no to za krzywe ładowania w tych autach, no nie? Tak, tutaj grupa Volkswagena bardzo fajnie ma to zrobione, a ta platforma cała MEB jest platformą, która jest według mnie bardzo dobrze dopracowana i no tutaj 7 lat naprawdę wiele zmieniło, a niektórzy do dzisiaj myślą, że Volkswagen to dziadostwo. No może i tak można było powiedzieć 7 lat temu o tych elektrykach serii ID3 na przykład, ale dzisiaj już zdecydowanie to jest co innego. A moim faworytem jest oczywiście ID7. Tu jest, dla mnie to jest najlepsze auto na świecie. Znaczy na pewno są lepsze modele, skuteczniejsze i bardziej wydajne w elektromobilności, ale uważam, że grupa Volkswagena jest bardzo takim solidnym trzonem, że tak powiem, bo to... Może tak, no wiadomo, że są lepsze, tak jak powiedziałeś, natomiast ten jest wystarczająco dobry, tak bym powiedział. Na co dzień i od święta, i w trasy, auto, które generalnie do wszystkiego się nadaje. Może tak zakończymy tą część, idziemy coś zjeść, a potem co? A potem powrót i statystyka z powrotu. No i spacerek za nami, byliśmy pod Wielką Krokwią, potem zjedliśmy pizzę w La Plai i zeszło prawie 2,5 godziny i ponad 25 kWh mamy doładowane do samochodu. Jestem już za kierownicą, wystarczy dotknąć hamulec, samochód sam się uruchomi. Teraz musimy tu pokasować zegary i będziemy ruszać w stronę Krakowa. Mamy aktualnie 68%. Pokazuje nam godzinę 30, 16:15. Zobaczymy zaraz jeszcze ile procent. A, to trzeba to przełączyć nawigację, czyli tutaj.
pokazuje nam 45% na przybyciu. Mamy tutaj funkcjonalność taką, że nawigacja nas tylko prowadzi po tych stacjach, które uruchomimy kartą Audi. I właśnie pytanie do Ciebie, Patryku. Jakie są stawki, jakiś tu abonament płacisz? Jak to wygląda ta karta Audi do ładowania? No akurat ten abonament Pro, ten najwyższy, to tam 60 chyba parę złotych miesięcznie kosztuje. No i stawki na takich zwykłych DC są 2,80, a na ich preferowanych stacjach, czyli m.in. Ionity, w Niemczech chyba jeszcze na BP, jeszcze kilku sieciach, 2,33, no a na AC jest złoty 63. Bardzo fajna rzecz, taka, która powinna być w każdym elektryku. Nawigacja powinna prowadzić po stacjach, które uruchomi się kartą danej marki, a do tego jeszcze jakiś abonament, żeby mieć sensowne stawki. I wtedy jedziemy bezstresowo, nie zastanawiamy się, jak te stacje uruchomimy. No tak to powinno wyglądać. I tak sobie rozmawialiśmy, jedząc pizzę, i taki, myślę, społecznie ważny temat nam się urodził, żeby nie robić wojny domowej o samochody, tylko się szanować. I tutaj jesteśmy takiego samego zdania, ale może, Patryku, Tobie oddam głos. No też to, żeby to nie wytykać co jeden, że z którejś marki jakiś model ma taką wadę, tamten tego nie ma. No, każdy kupuje to, co mu odpowiada. Nie jesteśmy też małymi dziećmi, żeby się obrzucać błotem. Także każdemu pasuje coś innego. No niech nam przyświeca wspólny cel. Cieszmy się jazdą na prądzie. To, co jest wspólnym mianownikiem do różnych modeli. Także cieszmy się z tego, a nie wypominajmy albo jakichś tam przytyków nie róbmy. Dla kogoś wolnością jest to, że może zatankować i przejechać 1000 km, a dla mnie wolnością jest to, że mogę wyprodukować prąd na dachu i na tym jeździć. No, każdy ma swoje potrzeby, swoją wolność i trzeba to szanować. I tutaj też taki duży przytyk w stronę twórców, takich dużych twórców, którzy zrobili bardzo dużo złego, bo w zasadzie hejt zaczął się od momentu, kiedy poszły materiały szeroko w internecie, no takie szykalujące elektryki, i niestety potem my jako kierowcy tych elektryków czasem spotykamy się z taką słowną lub inną agresją, która wynika tylko z tego, że ktoś naoglądał się clickbaitowych tytułów i twórców, którzy tam mówią, że elektryki to samo zło i przez elektryki drogi prąd i tym podobne rzeczy, a jest dokładnie prawda inna, bo prawda jest taka, że elektryki są głównie ładowane w nocy, kiedy są nadwyżki prądu i te nadwyżki trzeba konsumować. No i to jest z korzyścią dla elektroenergetyki, a nie korzyścią. Tak samo niektórzy się boją aut elektrycznych, one się palą, a statystyki z dużych rynków pokazują, że kilkadziesiąt razy rzadziej się palą niż auta spalinowe. No ale niestety materiały clickbaitowe poszły w tytuł i tutaj taka wielka prośba, jeśli ktoś z dużych twórców to ogląda dzisiaj, to weźcie, poprostujcie troszkę te tematy, jak choćby te pożary, no bo to są fikcyjne fakty, które tylko robią to, że Polska staje się zaściankiem Europy, świat się rozwija, a my zostajemy z tyłu, a do tego jeszcze robimy wojnę polską i skaczemy sobie do gardeł. No nie o to chodzi, szanujmy się wszyscy nawzajem, niech każdy jeździ czym to chce, byle to było sprawne. O, może tak bym to podsumował. Otóż to. Znaczy moim zdaniem nie ma ludzi co straszyć nadmiernie, no bo kto przejedzie się raz, albo tym bardziej na dłuższym dystansie popróbuje, także przestaje się nagle tego bać, no nie? I nie jeden pewnie zadał sobie pytanie, czemu tak późno tego spróbowałem, no nie? Zdecydowanie. A jeszcze taki temat, jaki tu nam się urodził przy pizzy, że tak powiem, bo byliśmy w La Playa jak zawsze na przepysznej pizzy, że kiedyś, Patryk, mówię, że jeździłeś 90 000 rocznie, ja jeździłem po 60 000 km rocznie. Ja pamiętam takie czasy, że ja co 2 miesiące jeździłem wymieniać olej. I to naprawdę było uciążliwe, bo olej plus tam zdarzało mi się 2 razy do roku wymienić na przykład klocki hamulcowe i tak dalej, plus jakiś taki bieżący serwis. To auto, no, praktycznie co parę tygodni trzeba było spędzić dzień na serwisowaniu tego samochodu. Gdzieś trzeba było mieć to z tyłu głowy, gdzieś trzeba było znaleźć czas na to. A dzisiaj, robiąc takie duże przebiegi elektrykiem, może się okazać, że tych czynności w większości przypadków jest wielokrotnie mniej. No, przejechaliśmy pewnie miliony kilometrów autami spalinowymi, wszyscy ci, którzy dzisiaj jeździmy elektrykami, i mamy doświadczenie, że ja przejechałem 300 ponad tysięcy elektrykami, ty już pewnie też sporo, 130 gdzieś około. sporo ponad 100 000, i nasze doświadczenie jest takie, że w końcu jest święty spokój, nie? Że jeździsz i nie masz jakichś wyrzutów sumienia, że kurczę, trzeba olej wymienić, nie? Bo zapomniałeś, bo nie było czasu. Jeździsz, cieszysz się jazdą i jest to wygodne, a ładowanie jest naprawdę wygodniejsze na co dzień. Prąd jest wszędzie.
A jak raz na czas pojedziemy w trasę, to naprawdę nic się nie stanie, zwłaszcza jak będziemy mieli taką nawigację jak tutaj w Audi, która nas prowadzi po ładowarkach, którą uruchomimy kartą Audi i nie jest prawdą, że jest drożej, bo tutaj Patryk opowiadałeś o stawkach, wychodzi to summa summarum taniej niż porównywalnym autem spalinowym. Tym bardziej jak bierze się to w skali roku. No dokładnie. Jedziemy teraz dokładnie 42 na godzinę. Mamy tutaj ten znak przed nami, pokazuje 39,40, także koło 2 na godzinę jest przekłamanie. Bardzo nieduże dzisiaj. A ile przyjedzie przy 140, wiesz, jako że często pytają, ile to przejedziesz, jak pojedziesz 140 autostradą? No właśnie, potem co takim ludziom odpowiedzieć? Jak myślisz? Bo ja myślę, że na co dzień jak jeździmy autostradami, to mało kiedy jest tak, że jak jadę Teslą 140, to żeby ktoś jechał tak jak ja. Są wariaci, którzy jeżdżą po 200, natomiast większość jedzie dużo wolniej. Praktycznie nie ma aut jeżdżących 140 po polskich autostradach. No, bo często się słyszy, a ile kilometrów przejedziesz, jak pojedziesz 140, no ale pewnie nie tylko ja zauważam to, że jak nagle potem się na tą autostradę wjeżdża, to lwia część kierowców jedzie sporo wolniej, albo mało kto powyżej tych 140 lub te 140, tak jakby cokolwiek to miało wpływu, jak i tak spalinowe jeżdżą wolniej, no nie? Po co taka sama informacja, a ile elektryk przejedzie? No i też taka informacja, ile przy 140. No ja jeżdżę czasem taką trasę tutaj dość często Kraków-Rzeszów i nawet jeśli czasem bym chciał przejechać taką trasę 140 i staram się jechać 140, to i tak średnia wychodzi 120, bo tu się wyprzedzają, bo tam mnie przyblokują, bo tu ograniczenia, bo tu korek, no i summa summarum praktycznie nigdy nie ma tak, żeby jechać 140 cały czas, nie? Taką średnią na dłuższym dystansie utrzymać. Zdecydowanie. Czy ostatnio jadąc tam do Wiednia, no tam jechałem, gdzie się dało 140, to 140, gdzie 130, to 130, ale tam jest dużo zwężek, dużo remontów i średnio i tak wychodzi 100 parę na godzinę, nie? I niezależnie jakim autem się jedzie, no. Abstrahuję od tych, co jeżdżą po 200 na godzinę, no bo to jest inny temat, no i nie o tym dzisiaj. I dla takich raczej elektryk się nie sprawdzi, no bo oni będą mieli problem, żeby jakieś zasięgi sensowne uzyskać, ale to, no jak ktoś nie jeździ przepisowo, no to jest, mówię, to jest inny temat, nie? Dobra, co tam No i jeszcze? ciężko też mówić wtedy o jakichś zasięgach nawet na auto spalinowe, no bo auto spalinowe to jest fizyka tak samo jak elektrycznego, jak i spalinowego dotyczy to sama, no bo zużycie paliwa czy prądu rośnie liniowo ze wzrostem prędkości, no nie? Taki temat tutaj rozmawialiśmy, że no często w komentarzach piszemy, że to są auta na węgiel, no to po pierwsze 30% prądu w tamtym roku już było z OZE w Polsce, co jest tak słabym wynikiem na skalę europejską, bo w większości krajów jest dużo lepiej, a po drugie, no to te elektrownie nie mają tych kominów bezpośrednio w nasz nos, no i tak jak zauważyłeś, taka elektrownia, no ma tam jakieś filtry, ktoś nad tym czuwa, a nad tymi milionami samochodów, gdzie połowa jest zapewne niesprawnych, nie ma katalizatorów, nie ma filtrów cząstek stałych, no nikt nie czuwa za bardzo w polskich realiach, a piesi no, niestety cierpią. I tutaj takie ważne słowa, które zawsze mi przychodzą wtedy do głowy. Bo niektórzy mówią, że jeżdżenie takim starym samochodem to jest wolność. A ja powiem tak, no, wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Jeśli ktoś cierpi z powodu tego, że jest bardzo zanieczyszczone powietrze, mamy dziesiątki, setki, a może nawet tysiące nadmiarowych zgonów z powodu słabej jakości powietrza w Polsce, no to o jakiej wolności tu mówimy? No, trzeba to wszystko brać jako całokształt i no, szanować wolność, ale nie tylko swoją, ale również innych. I mówię, na dzień dzisiejszy nie mam problemu z różnymi tutaj samochodami, natomiast niech to wszystko będzie sprawne, a im więcej kierowców przesiądzie się na elektryki, tym to będzie większe zdrowie społeczeństwa jako całokształtu. No takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Podpisuję się. Podpisujesz, jak to mówią, obiema rękami, tak? Tak. No, trzeba, z drugiej strony nie ma sensu śrubować norm emisji spalin w nowych autach, skoro jak te dzisiejsze, które wychodzą z fabryki, za 15-20 lat będą starsze, gdzieś tam czujniki dotyczące emisji spalin będą pozaślepiane lub wyrzucone, no i wtedy dzisiejsze Euro 6 czy tam 6+, czy jaka norma, za 15 lat to ona nie będzie jakby spisywało się nawet na Euro 3, no nie? No dokładnie. A my jesteśmy już tutaj pod Harendą na Ustupie i udało się nam wyzerować liczniki. Mamy ponad 5 km przejechane w niecałe 10 minut, 32 na godzinę średnia i zużycie to 0,0.
Z takich systemów tutaj fajnych mamy aktywny tempomat, na którym oczywiście podróżuję, bo po co mam się w korku męczyć, niech auto samo jedzie. Mamy też tu system utrzymania na pasie ruchu, natomiast nie jest to system, który trzyma na środku, nie jedzie za nas. Natomiast gdybyśmy mieli tutaj przekroczyć linię, no to zacznie nas pewnie alarmować, aczkolwiek to działa chyba tylko wtedy, jak są te linie dość widoczne, a tutaj to są prawie niewidoczne. Aktywny tempomat bardzo przyjemnie działa, pozwala na zmiany odległości, a nie szarpie samochodem. Tak powinny działać wszystkie aktywne tempomaty. No już powolutku dojeżdżamy do Szaflar. 22 minuty, 37 na godzinę średnia, no ale tak to się jeździ po Podhalu. 5,3 kWh na 100 zużycie, a ja tutaj jak zawsze testuję aktywny tempomat. Da się go ustawić maksymalnie do 180 km na godzinę. Ale prędkość maksymalna 160 tego auta. No ale za to 300-konna wersja brata wyciąga 180. O, no to pewnie tempomat jest tej mocniejszej wersji. Tak. No i przed momentem staliśmy na światłach i aktywny tempomat sam ruszył. Z tego co Patryk mówi, to jest jakiś limit czasu, natomiast przy takich krótkich przystankach auto potrafi ruszyć samo. No i obserwacja z trasy. Bardzo tutaj przyjemnie się jedzie i nie czuć prędkości, także trzeba zerkać na prędkościomierz, bo czasem wydaje mi się, że stoimy, a tu już mamy 100 na godzinę. Ale to jest cecha aut, które są dobrze wyciszone i mają komfortowe zawieszenie. No ogólnie komfortowych samochodów, że tu nie czuć prędkości. Dzięki temu takie auto mniej męczy na długiej trasie. Także tutaj duży plus dla Audi. I dojeżdżamy do najwyższego pośredniego punktu trasy, czyli Rdzawka, 800 metrów nad poziom morza. Przepiękny widok dzisiaj z tyłu, ale niestety mamy taką smogowatą pogodę, więc wszystko jest przymglone. Jakie zużycie na ten moment, na powrocie? 15,3 kWh na 100 po 37 minutach i 32 km. I zapomniałbym najważniejszego pytania. Jakieś wady, zalety tego samochodu? Żeby nie było, że tylko chwalimy, to może jakieś wady jednak znalazłeś? No jest w okolicach lusterka, gdzie się światełka załącza, jest taki guzik awaryjny, który łączy od razu z jakąś tam infolinią. Czasami można przypadkowo zadzwonić gdzieś na infolinię, także umiejscowienie tego guzika bym powiedział jako wadę. No i tak co niektórzy ganią trochę te haptyczne guziki na kierownicy, także początkowo też się trzeba było trochę przyzwyczaić do tego, no ale kwestia przyzwyczajenia, także teraz już jest ok. Także tutaj z 2 wad chyba największe to bym wymienił, a reszta to Reszta to same zalety. nie przeszkadza. No. A jakieś największe zalety tego samochodu? No, cały czas będą dopiero jakby krzywa ładowania, no i relatywnie fajne zużycia latem, także już pozwala na bezstresową jazdę gdzieś na jakichś dłuższych odcinkach, także raczej to chyba jako największy plus. I taka przyjemna jazda, to bym od siebie już dodał, bo mi się nim bardzo przyjemnie jedzie, zarówno jako kierowca i jako pasażer. Bo to jeszcze taka różnica jest, że można w Q4 mieć albo komfortowe zawieszenie, bo co tu jest komfortowe, no albo sportowe. Także to może też z tego wychodzi, że to jest akurat, w którym jedziemy autem, to jest komfortowe zawieszenie. No i takie fajne prowadzenie, bardzo precyzyjnie się prowadzi. Ja ile razy wsiadam w te auta na platformie MEB z koncernu Volkswagena, to czuję się jak w swoim samochodzie. Zupełnie nie muszę się zastanawiać, to auto jedzie tam, gdzie ja chcę. I tutaj bym powiedział, że prowadzi się to lepiej nawet niż nasza Kia e-Niro czy Tesla. Także tutaj duży plus dla Volkswagena za ten układ kierowniczy. No ja jeździłem tą Twoją Mazdą 3 lata temu i dzisiaj tak samo mi się przyjemnie jedzie Q4 jak kiedyś Mazdą, ale Ty masz te auta w domu na co dzień. Jak byś porównał Mazda MX-30 do takiej Q4? Jakieś wspólne cechy albo różnice? Jak Ty to widzisz? To znaczy takie intuicyjność prowadzenia bardzo podobna, z tym, że no Mazda jednak co by nie było mniejsze auto. Ale przyjemność tak z prowadzenia, no i tym się fajnie jedzie. Także można by to tak ująć, że uspokajający tryb jazdy wtedy. Tak, włącza się taki tryb, nigdzie mi się nie śpieszy, bardzo mi tu przyjemnie. Tak. Ale tak z uporem może trochę maniaka, dalej będę, mimo że na co dzień jeżdżę teraz już czym innym, Mazdą moją żona teraz śmiga, ale z uporem maniaka się będę upierał, że Mazda całkiem przyjemna, w szczególności do takiego plątania się na co dzień. Także mimo wady
małego akumulatora. Uważam, że teraz w końcu wykorzystywana przężona jest z takim przeznaczeniem, do jakiego została stworzona, no nie? Czyli tak de facto wystarczy ładowanie raz na parę dni i nagle rozmiar baterii nie ma tu takiego kluczowego znaczenia. No i coś, co tutaj też muszę zauważyć, zjeżdżając po tych serpentynach, bardzo fajne, pewne prowadzenie. Godzinę robimy kickdown i już będziemy mieli 110 i już mamy 120. Także całkiem się to auto zbiera. No i tutaj wyjechaliśmy z tunelu, jakiś wiatr zaczął chyba wiać, albo to kwestia tego nadwozia, bo powyżej 110 na godzinę słychać wyraźny szum wiatru, a wcześniej nie było tego typu dźwięków w ogóle, także myślę, że to z racji gabarytów. Robi się troszkę głośniej powyżej 100 na godzinę, że raczej nikt nie marzy, żeby z powrotem wrócił do tej motoryzacji spalinowej, więc no coś w tym jest. No, bierzcie sobie to pod uwagę, że gdyby to było takie tragiczne, to większość kierowców elektryków by szybko zamieniła te auta na spalinowe, a tutaj mamy kolejnego gościa w postaci Patryka, który dokupuje kolejne elektryki, a nie spalinowe jednak, nie? No tak. Mając pełną świadomość, z czym to się je. Tak jak mówię, no jako takie weekendowe auto, jakiś klasyk może albo jakieś tam rajdowe. W formie takiej ciekawostki może być, ale na co dzień to raczej nie widzę powrotu. Nie ma takiego silnika, który zachęciłby mnie do powrotu do spalinowego. No zdecydowanie. Podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. No i już prawie dojeżdżamy. Rekuperacja całkiem fajnie tutaj działa. Mamy tryb B i D, bo nie ma łopatek. Na D się toczy. Na B tak dość wyraźnie hamuje, natomiast nie ma tutaj funkcji One Pedal Driving. Na końcu trzeba jednak docisnąć hamulec, no chyba że jedziemy na aktywnym tempomacie, no to wtedy oczywiście nam auto się zatrzyma. Przejeżdżamy tutaj przez takie dość znaczne dziury i bardzo mi się podoba zawieszenie tego samochodu, bo nie jest za twarde, a auto się całkiem fajnie prowadzi, także dobry kompromis. Jesteśmy z powrotem pod Janem w Skawinie, 100 km za nami, godzina 26, 14,9 zużycie, 69 na godzinę średnia. Dowieźliśmy jeszcze 48%, więc 3% więcej niż nam to Audi wymyśliło. Bardzo przyjemny samochód, bardzo fajnie mi się nim tutaj dzisiaj jechało, także ktoś by zastanawiał się nad takim sporym elektrykiem z dużym bagażnikiem i lubi SUV-y, to będzie zachwycony. Ja choć wielbicielem SUV-ów nie jestem, to dzisiaj takim SUV-em mógłbym pojechać nawet do Chorwacji, bo po prostu tym autem się przyjemnie jedzie. Co prawda robi się troszkę głośniej przy wyższych prędkościach, no ale to z racji gabarytów, ale poza tym auto jest bardzo fajnie wyciszone, bardzo dobrze się prowadzi jak na SUV-a. Ten tutaj tylny napęd całkiem daje radę i ta moc 204 konie jest jak najbardziej wystarczająca do takiej codziennej jazdy. Także kawał porządnego samochodu i kawał porządnego elektryka. Fajna krzywa ładowania, jak tutaj Patryk nam opowiadał. Czego chcieć więcej? No po prostu fajne auto do jazdy. I tym chyba będę kończył dzisiejszy odcinek. Jak zawsze dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć, pa. I już był test zawracania Q4, ale możemy jeszcze raz tutaj nagrać. Stoimy pod ładowarką i każdym samochodem musiałbym tutaj się gimnastykować, a w Q4 to przeczy prawom fizyki. No to auto się zawraca w miejscu. A na koniec zachęcam do kliknięcia okienka na środku ekranu. Tutaj znajdziecie całą playlistę i wszystkie ponad 180 odcinków. Zapraszam do oglądania.